No mama moja tam mieszkała. No dobra, czekaj, to jestem blisko. Tylko ty teraz mieszkasz. Ja już nie mieszkam teraz na Królewskiej. Jakby ktoś mnie szukał, to już nie. No ale Dużo jest tego hałasu i dużo jest szumu, to mnie uderzyło bardzo. Przez to, że właśnie się musiałam skupić na warstwie dźwiękowej, miałam wrażenie, że przechodzę na jakąś taką stronę właśnie uszną percepcji i zaczynam myśleć uszami jakby i słuchaniem. Dla mnie też było właśnie ciekawe przełamanie się, bo okazało się, że jestem nieśmiała strasznie, jeżeli chodzi o kontakt z obcymi osobami. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jak ludzie są po prostu mili i jakie to są w ogóle właśnie bardzo pozytywne interakcje. I nie wiem, gdzieś to mnie też zachęca w osobistym życiu do wychodzenia bardziej do ludzi może. Jestem zegarmistrzem. To taki trochę wymierający zawód. Za co pan lubi swoją pracę? Nie wymierający, tylko rzadko ostatnio uprawiany ze względu na swoją specyfikę. Bardziej chyba wzrokiem dotychczas poznawałem, ale to jest właśnie ciekawa taka odskocznia, że no, tych zmysłów mamy więcej i nie zawsze trzeba mieć słuchawki na uszach i wyciąć tę część, tylko można też posłuchać tych ludzi, którzy rozmawiają, którzy tam żyją, czy tę walizkę, czy cokolwiek innego, co się dzieje w tle. Tak, była taka radość z różnorodności dźwięków, które gdzieś się pojawiają. No, jarałam się na maksa. Bardzo dużo mi to dało w ogóle wytworzenie własnego warsztatu, czyli najpierw dokumentacja, networking, poznawanie relacje, najpierw z bohaterami, a później już załóżmy ten umówiony dzień na nagrania. Nie, właśnie się dlatego zapytałam, co to jest za... Filharmonia, lato, czekaj, w lipcu, w sierpniu, lipiec, sierpień chyba są występy. Najciekawszym odkryciem dźwiękowym był dźwięk drzwi z dzwoneczkiem otwieranych w pracowni abażurów. To bardzo ciekawe miejsce w ogóle. Do tych spotkań zainspirowały mnie spacery po Pradze, po mojej nowej, starej okolicy. Spotkania były bardzo ciekawe. Każda z osób, z którymi rozmawiałam, wykonuje jakiś zawód, który jest zawodem już mało popularnym. Nie praktykowałam wcześniej dźwiękowego poznawania okolicy. Ten projekt mnie do tego zainspirował i dzięki temu się uwrażliwiłam na różne dźwięki, które mnie otaczają i myślę, że dzięki temu też słyszę i słucham więcej. Ale też myślałam o tym, jak możemy znaleźć tych klasyków wokół siebie. I tak wydaje mi się, że po dzisiejszym dniu to te nasze osoby uczestniczące w warsztatach jakby wypracowały swoje style i same stały się jakimiś takimi klasykami. To jest po prostu innym filtrze czy fokusie na te codzienne sytuacje i mi na przykład słuchając tych nagrań przeżywałam bardzo dużo przyjemności z dźwięków, które często mnie albo irytują, albo ich już nie słyszę, bo jestem w jakiejś gonitwie myśli przy swojej codziennej podróży. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, odczuwając tak wiele innych emocji niż na co dzień przy tych dźwiękach. Gratuluję nam, że podjęłyśmy takie decyzje, jeśli chodzi o gości i gościnie, bo to naprawdę super zrobiło i nam też. Jakoś tak to było bardzo w punkt. Ten równomierny dźwięk stukotu torów potrafi koić, nadawać rytm. Ale okazało się, że pan Sebastian nie naprawia elektronicznych zegarków. Naprawia zegary z duszą.